Milliken rozpoczął pracę nad maskowaniem żołnierzy jeszcze na długo przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Praktycznie mniej więcej w 2016 roku rozpoczęliśmy pracę nad obecnie opatentowaną technologią, która daje ochronę w zakresie SWIR. Dlaczego w zakresie SWIR? Dlatego, że większość sensorów w tym momencie stosowanych na polu walki, co oczywiście widać bardzo dobrze na Ukrainie, działa w tym zakresie. Oczywiście, gdyby użyć kamery w zakresie NIR, to większość tych prostych mundurów byłaby w spektrum ochrony. Natomiast, tak jak powiedziałam, większość już korzysta z kamer SWIR i mówiąc kolokwialnie, żołnierz świeci na polu walki, jest łatwo wykrywalnym celem w momencie, kiedy nie posiada odpowiedniego kamuflażu. Jeżeli chodzi o tą technologię, jest ona bardzo prosta, powszechna komercyjnie. Można ją nałożyć praktycznie na każdy element umundurowania. I to jest też bardzo ważne, że jeżeli mówimy o mundurowaniu, nie należy myśleć tylko o mundurze bojowym, tylko o mundurze polowym. Żeby to miało sens, należy nałożyć na każdy element wyposażenia indywidualnego żołnierza kamuflaż w tej technologii, gdyż może dojść do sytuacji, gdzie mundur będzie pełnił swoją funkcję, natomiast powiedzmy kamizelka kuloodporna będzie świecić i będzie tutaj wpływać na wykrywanie żołnierza. To jest technologia, która tkwi w całym procesie nakładania kamuflażu i produkcji tkaniny. Ona jest jak gdyby zintegrowana z tkaniną. Nie chcę tu mówić za bardzo o szczegółach, gdyż jest to opatentowana technologia. Wiemy, że konkurencja nie śpi, więc mamy w swoich planach przetransferowania tej technologii do produkcji w Europie. Oczywiście mamy teraz w tym momencie kilka już armii europejskich, które testują tę technologię dosyć intensywnie, między innymi wojska w Anglii, w Belgii, kolejne czekają w kolejce Francja i Holandia i ta technologia cieszy się bardzo, bardzo dużym zainteresowaniem. Milliken jest jednym z głównych dostawców w tym momencie w ogóle na polu tego munduru na zimną pogodę. W Stanach od 1980, klasyczne ECWCS, w tym momencie trzecia generacja, ale myślę, że najlepszym generalnie wyznacznikiem jakości i komfortu jest to, że obecnie ta warstwa termiczna, termoizolacyjna, której używa ukraińskie wojsko podczas wojny, to jest polar pochodzący z Polarteka Millikena i on naprawdę ma bardzo dużą wagę, jeżeli chodzi o zastosowanie, wagę, że tak powiem, technologiczną, nie wagę w sensie wagę produktu, gdyż daje im naprawdę odpowiedni komfort termiczny. My sprzedajemy bardzo dużo tego typu materiałów w tym momencie na Ukrainę, ale to nie tylko na Ukrainę, bo między innymi mamy teraz nowy projekt, w którym zastosowano naszą najnowszą technologię Polartek Alpha na Litwie między innymi. Tak jak wspominałam podczas konferencji, Wojsko Łotewskie ma cały system 8-warstwowy zbudowany na 5 warstwach z Polarteka. Polartek to wyznacznik jakości, tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o ciepłochronność. My jesteśmy w stanie, mamy bardzo duży dział R&D, który praktycznie pracuje codziennie. I pracujemy zarówno z tymi użytkownikami outdoorowymi, czyli sportowymi, jak i z użytkownikami militarnymi. My nie tworzymy czegoś dla state of art, tylko tworzymy na konkretne potrzeby ludzkie, więc są to produkty, które przechodzą przez intensywne testy. Jeżeli chodzi o Polartek, to jeszcze jedna wskazówka. To, że chcemy, żeby to były produkty najcieńsze, najcieplejsze, to jedna rzecz, ale też kładziemy bardzo duży nacisk na to, żeby to były produkty ekologiczne i 80% przędz poliestrowych, które my stosujemy w tym momencie, są to przędze powstałe z plastikowych butelek, więc to też ma dla nas znaczenie. I dodatkowo stosujemy też przędze naturalne typu wełna z marynosów, która, jak wiemy, jest najlepszym izolatorem i w zasadzie daje bardzo wysoki poziom komfortu, a do tego jest antybakteryjna i ogranicza też problem związany z brzydkim zapachem. Milliken niestety ma tutaj ograniczenia co do tutaj stosowania tych ekologicznych surowców w przypadku tych materiałów trudnopalnych. Tu niestety musimy się kierować ważniejszym wskaźnikiem, którym jest poziom ochrony i głównie stosujemy różne typu przędzy aramidowe, mody akrylikowe, ale jedną z takich przędz, która jest bardzo ciekawa, ale też ekologiczna, to jest naturalna wełna, która przy całej superlatywie pozostałych tych parametrów jest również naturalnie no met, no drip i też może być jako tym czynnikiem ochrony przed zapaleniem się. Jako ciekawostkę podam, że w większości krajów europejskich odchodzi się od tej bielizny, która byłaby bielizną na bazie
włókien mody akrylolowych, a idzie się bardzo mocno w kierunku wełny naturalnej i kolejnym takim krokiem w naszym rozwoju produktów właśnie, które będą produkowane na rynku, na produkcji polskiej, na rynek europejski, będzie dokładnie trudnopalna bielizna wełniana, która będzie jednocześnie ekologiczna, ale też miała dodatkowo te wysokie parametry ochrony. Nie ograniczamy się tutaj, jeżeli chodzi o ilość partnerów rynkowych. Oczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał, zaczęliśmy od rozwoju produktów trudnopalnych na potrzeby bielizny, z uwagi na zapotrzebowanie tutaj wojska rozwinięcia alternatywnych źródeł dostaw. Ale myślę, że tutaj też jest inny aspekt, który jest bardzo ważny. Dzięki temu, że nasze produkty są 100% produkowane w Polsce, podlegają ścisłej ochronie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo produktu, jak i jakość. Ja nie dalej jak w ten poniedziałek spotkałam się tutaj z panem dyrektorem z NSPA, który wspomniał, że NSPA w tym momencie bardzo mocno ogranicza w ogóle zakupy z Azji, z niekontrolowanych źródeł dostaw, z uwagi na ryzyko zarówno zagrożenia zdrowia żołnierzy lub też potocznie mówiąc szpiegostwa, bo tak na dobrą sprawę w elementu mundurowania można wmontować różne elektroniczne zabawki, które tutaj mogą bardzo mocno dotknąć bezpieczeństwo kraju. Jeżeli chodzi o ilość partnerów do współpracy, tak jak wspomniałam, mamy jednego partnera do produkcji dzianiny w tym momencie, ale też rozmawiamy z partnerami krajowymi, którzy produkują tkaniny. Potencjalnie rozważamy tutaj współpracę, partnerstwo, ewentualny transfer technologii. Wszystko zależy od potrzeb zakupującego, czyli od wojska i od kierunków, które nam wyznaczy. Jeżeli chodzi o producentów odzieży, no nie jedynym moim partnerem na dzień dzisiejszy jest firma Maskpol. Mam kilku innych zaufanych partnerów, z którymi pracuję, aczkolwiek staram się być bardzo lojalna i ostrożnie dobierać swoich partnerów, bo dla mnie istotne jest, żeby ten produkt końcowy, który zostanie dostarczony do wojska, spełniał najwyższe standardy jakościowe i żeby nie uległ modyfikacji pod presją cenową.